Cześć, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mam do zaprezentowania odkurzacz warsztatowy marki Evolution. Ostatnio prezentowałem go w filmie na temat ukośnicy, również tej marki. Tam wszystko pokazałem, jak on pracuje, ile tego urobku mamy. No i wówczas udało mi się poprzecinać sporo elementów, również takich metalowych, stalowych, rureczek różnych. No i cały ten urobek mamy tutaj już w tym odkurzaczu. Także w tamtym filmie właśnie prezentuję, jak ten odkurzacz działa mniej więcej, ale dzisiaj chciałem go wykorzystać do innego celu. Po prostu zrobimy separator, będziemy stosować go po to, żeby nie wymieniać ciągle tego pojemnika, żeby nie opróżniać go ciągle, tylko żeby po prostu do dodatkowego wiaderka ten urobek cały, ten pył, żeby tam po prostu lądował. Zobaczymy, jak on sobie poradzi, ten odkurzacz z separatorem. Przypomnę, że ten pojemnik ma 11 litrów. Tutaj również możemy kupić samobody, czyli bez ładowarki i bez akumulatora. W zestawie akurat tutaj mam dodatkowo ładowarkę i akumulator 4 Ah. Ssawki, jakie tutaj mamy dodatkowe, to tutaj mamy jedną ssawkę taką płaską, miejsce na akumulator, włącznik, bardzo dobrze się trzyma w dłoni, gumowane tutaj to jest. Dodatkowo ssawka tego typu, okrągła. I jeszcze mamy jedną taką do szczelin różnych, czyli do sprzątania nawet samochodu, garażu, warsztatu. A jeszcze tutaj opcja jest taka, że tutaj nam wciąga, a tu strzałeczka jest i tu możemy mieć jako dmuchawę, czyli możemy coś zdmuchiwać. Duży filtr. Metalowa wsiadka z tego filtra. Dosyć to spasowane mocno, guma. W środku tutaj jest taka kuleczka, taki zaworek, dlatego że możemy po prostu stosować oprócz tego filtra dodatkowy filtr, jeżeli będziemy po prostu wyciągać wodę, bo on może służyć jako do ściągania wody lub normalny taki odkurzacz albo taki odkurzacz warsztatowy. Długość tego przewodu ssącego, tutaj go możemy fajnie tak zahaczyć. On jest taki krótki teraz, ale jeżeli go naciągniemy, to on ma 1,8 metra długości. Oczywiście to jest na akumulator 18V EXT. Tak jak już wspominałem, z Erbauera również pasują te akumulatory do tych narzędzi. Jeżeli będziemy stosować do tam czyszczenia, do na przykład rozlanej wody, no to możemy tutaj napełnić ten zbiornik gdzieś mniej więcej do około 5,5 litra. No to zobaczmy ten urobek właśnie z tego, co Wam pokazałem. Dodam jeszcze, że jest to model R11 VAC Li. System akumulatorów EXT 18V.
ale jedno jest pewne, że te najdrobniejsze pyłki, które byśmy wdychali, no to po prostu lądują tutaj do pojemnika. No i to jest cały urobek. A to jest metal. To czarne, takie ciemne to jest metal. A zobaczcie, jak przyciąga. No i na pewno nadaje się do warsztatu, do garażu, do samochodu. Bardzo mobilne urządzenie. Za każdym razem, gdy ciąłem tą piłą kosową, to stosowałem właśnie ten odkurzacz. Także zapraszam do obejrzenia sobie tego filmu. Świetna piła ukosowa na akumulator 18V. A teraz zajmiemy się po prostu zrobieniem separatora. Dlatego te rureczki obcinałem ostatnio. Do budowy tego separatora użyję wiaderko 12 litrów. Dodatkowo musi być przykrywka. W tej przykrywce będę wcinał otwór. Tu zastosuję drugie wiaderko, już mniejsze, to jest wiaderko 10-litrowe. Tutaj właśnie będę wycinał ten otwór, żeby go po prostu tutaj wsunąć. I tutaj wytniemy również mały otwór pod tą rurkę. Tutaj przewiercimy kolejny otwór i przełożymy na drugą stronę. No tutaj mam taką otwornicę. Ona będzie pasowała idealnie pod tą rureczkę do wycięcia. Tak, teraz muszę odrysować ten otwór, żeby elegancko to wiadereczko przeszło na wylot tutaj tej pokrywki. Tu jeszcze poprawię. No i muszę też to dno usunąć, obciąć. No, trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć przy tym. No, już mamy wycięte. I to nam tutaj musi po prostu wejść. No i tak zakleimy jeszcze klejem, bo to powinno być raczej tak na stałe. I będziemy to po prostu zamykać w tym pojemniku dużym. A do wywiercenia tego otworu wykorzystam wiertarko-wkrętarkę udarową marki Evolution. Zastosuję akumulator z odkurzacza, bo to jest system akumulatorów. Film na ten temat będzie już niebawem, także zapraszam na kanał do obejrzenia sobie. No elegancko nam to wywierciło, ten otworek. Fajnie, bo tu jest takie zgrubienie i nam to tutaj już nawet uszczelnia. Ale to nie będzie to, tylko to będzie ten element. Tutaj. Ten. No i w tym mniejszym pojemniczku musimy też wywiercić otwór tutaj, mniej więcej na środku, żeby to było.
Proszę bardzo. Ta rureczka tutaj będzie odpowiednia. Mogę zastosować taką dłuższą. To będą mniej więcej na tej samej wysokości. I to wiadereczko zamykamy. Pokryweczkę. Szkoda, że nie jest przeźroczyste, to byśmy widzieli, jak te pyły tutaj pracują. I jeszcze teraz zostaje kwestia wycięcia tutaj tego dna. Dobra, wycięte mam dno. Tu zadziory mogę obciąć, żeby to nie przeszkadzało w przepływie. Jeszcze wszystko uszczelnię klejem na gorąco. Po pierwsze nam to usztywni, a po drugie będzie szczelne. Będzie piękne wiadereczko brokatowe. Aż się świeci. O, zaklejone jak trzeba. Świetnie topi ten pistolet. O proszę. Z tej strony to już nawet nie potrzeba. No i już prawie mamy gotowe. Jeszcze tylko wyschnie i będziemy podłączać nasz odkurzacz. Zobaczymy, jak to działa. No i bardzo ładnie nam się to zakleiło. Twarde, sztywne. Elegancko. No i teraz wpadłem na taki pomysł, żeby wykorzystać jeszcze taką część rury. To mi tu nie jest potrzebne, bo to mogę po prostu założyć sobie tutaj. Idealnie pasuje. To jest akurat od jakiejś pralki. Wszystkie te elementy to są jakieś z odzysku. Oprócz wiaderek, wiaderka kosztowały około 30 zł w sklepie. Także koszt takiego separatora, jeżeli mamy takie części gdzieś nie wyrzuciliśmy, no to wtedy znacznie nam to taniej wychodzi. Praktycznie za darmo mamy separator. Tylko czy będzie działał i czy będzie skuteczny, to zaraz zobaczymy. To muszę przeciąć. I tą część mogę sobie po prostu włożyć tutaj. Też elegancko nachodzi. Ścisnę opaską lekko nawet. Tutaj również opaseczką. No i zaraz będziemy próbować. To zamknę, żeby było szczelne. To również zamkniemy. To tutaj mogę sobie jakiś wąż podłączyć. Tu mi wchodzi elegancko. Tu mam drugą końcówkę. Widać było, jak zassało.
Dobra, wysypiemy to wszystko. No i próbujemy przez separator. Nawet wydawało mi się, że nawet przez to takie półprzeźroczyste wiadro widać, jak to tutaj spada. Ale zobaczmy, czy coś tutaj się nazbierało w tym oryginalnym pojemniku Evolution. Pusto. No i myślę, że będę po prostu stosował ten separator do takich innych, poważniejszych prac. Mam tutaj taki żwir, różne kamyki, piasek, takie małe kamyczki. Dobry żwir do robienia betonu. Gdzieś tam troszkę jak nabierałem, to troszeczkę i ziemi jest. Ciężki taki, bo trochę wilgotny. Prawie 10 litrów tego żwiru. No i tutaj wysypałem, są takie właśnie kamyki dosyć ciężkie. Troszkę to przebiorę. Jeżeli sobie taki odkurzacz warsztatowy radzi po prostu z takim materiałem jeszcze mokrym, jeszcze przez separator, to bez problemu sobie radzi z każdym jednym elektronarzędziem podłączonym do tego odkurzacza. Oddzieliłem takie większe kamienie, po prostu one by nie przeleciały nawet przez węża, a tutaj mamy takie drobne, mniejsze kamyczki. No i tu jest dosyć dużo tego, to jest taki ciężki piasek, ciężki żwir. Nawet jak połowę tego żwiru nam wciągnie, to będę bardzo zaskoczony i zadowolony, że to działa, że fajnie działa ten odkurzacz warsztatowy i razem z tym separatorem. Dobra, włączamy odkurzacz. Tu mamy do separatora. Widać tutaj nawet jak płyta łyka tą wilgoć z tego piasku.
Powiem Wam tak, że musiałem 2 razy może do tej pory opróżnić ze środka, z tego węża tam niewielką ilość urobku, ale po prostu ta ziemia, która tam się dostała do tego żwiru, ziemia spowodowała, że właśnie mi tak przytkało trochę tą rurę. To było bardzo ciężkie zadanie tego odkurzacza. Zobaczcie, jaka mokra decha. Jednak to jest troszkę przesadzone, ale jeżeli to dało radę, to można sobie wyobrazić, jak w samochodzie taki piaseczek, który tam mamy, jak to bez najmniejszego problemu ściąga. Teraz możemy przynajmniej użyć dmuchawy. Tutaj może jest połowę tego urobku, co tu było. No jakby to był suchy piasek, taki żwir, to w mgnieniu oka by to śmignęło. A ja tutaj czuję, że ta rura jest ciężka, no bo to się po prostu oblepia w tej rurze, no i potrafi się przytkać. Ale i tak bardzo dużo tutaj zebrało tego. Zaraz zobaczymy do tego wiaderka i zobaczymy tutaj, czy coś się nazbierało. Jakiś okruszek, pyłeczek. Nie ma nic. Filtr praktycznie czysty. Akumulator jeszcze 3 kreski. Zobaczmy separator. No, ciężkie. Najgorzej to otwierać to. Ale damy radę. Tutaj widać, jak uderza ten piasek o ściankę, a tu już nie wlatuje, tylko odbija się i wpada do wiadra. No i takie wiadro 12-litrowe. Teraz tu przesypiemy. Zobaczcie, ile tego. No i dzięki takiemu separatorowi po prostu mamy czyściutki odkurzacz gotowy do użycia. Ale sprawdzimy teraz opcję dmuchawy, jak to będzie działać. A jeszcze chciałem sprawdzić jedną rzecz tutaj, czy ten odkurzacz i ten separator poradzi sobie razem z wodą. Bo normalnie, że woda tutaj do tego pojemnika się nazbiera około 5 litrów, no to jest oczywiste i wiadome. No ale czy separator wciągnie wodę, powiedzmy
z 10-litrowego pojemnika do tego 12-litrowego. Tutaj musimy wymienić ten filtr, założyć po prostu filtr piankowy. I tutaj jest właśnie ten filtr piankowy. Jego zakładamy w miejsce, gdzie przedtem był filtr. Tu jest ta kulka, zaworek, inaczej pływak. Pływak nam tutaj zamyka przepływ powietrza. No i wtedy po prostu nie wciąga tej wody. Mamy tutaj w wiaderku około 10 litrów wody. Przepuścimy go przez separator. Zobaczymy, czy jakaś kropelka tutaj wpadnie. Teraz dobrze widać tutaj na tych wiaderkach, jak to przepływa, jak to odbija tutaj. Także można sobie to jeszcze dodatkowo tutaj zobaczyć. No pięknie, łyknęło wody jak pelikan. Tutaj nawet mamy taką miarkę i tu jest dokładnie 9 litrów. Ile to trwało? Parę sekund, bez żadnego przyspieszania. A ciekawe, czy jest coś tutaj. No super to jest, naprawdę świetna rzecz. Bardzo mi się to podoba. I tak samo ten odkurzacz warsztatowy. Ani kropelki. Ani kropelki nie ma. Tak, dziękuję Wam za uwagę, za to, że poświęciliście mi czas. Może ktoś sobie zrobi właśnie taki separator. Można za około 100-150 zł kupić taki separator, gdzie taki tutaj jest mniejszy. Zakręcamy też do takiego wiadra. No ale po co przepłacać, jak można samemu sobie zrobić. Za około 30 zł plus taki fajny odkurzacz. Naprawdę daje radę. Marka Evolution jest bardzo dobrą marką, no bo już ją testowałem, jeżeli chodzi o narzędzia sieciowe. Teraz przyszła pora na akumulatory, także zobaczymy dalej, jaki ten system jest. Na razie jest super. Trzymajcie się, cześć, do następnego filmu, hejka.